Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano widzowie, Rise of Kingdoms, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o nowym Q&A, które mieliśmy od Lilith, w sumie dokładnie 10 godzin temu pokazano. Tak, zobaczcie tutaj. Możemy przewijać? Możemy, nie no, w sumie mam chyba wszystkie pytania i odpowiedzi tutaj dla was. Tak, mam. Też mam już przygotowane. Ogólnie Q&A bardzo krótkie, bo ogólnie chyba na większość co sobie przygotowali na te feedbacki, które pewnie się pojawią jakoś też w październiku lub też w listopadzie. No i tutaj mamy parę takich ciekawych informacji, a propos też nowego, czy nie wiem czy nowego, czy starego, bo ja w sumie nie wiem, czy oni coś zmieniali w tym dobieraniu od grudnia 2024, czy oni coś po prostu takiego naprawdę robili, jakieś duże zmiany, bo wiem, że tam w grudniu były zmiany, potem robili jakieś małe kosmetyczne w tym dobieraniu i czasem jest ciężko się pogubić, bo oni dają czasem to info, że niby coś zmieniają, potem się dowiadujemy, że były inne dobierania, że zastosowali niektóre rzeczy tak jak dobierali na Arce Ozyrysa. No z Lili to jest tak ciężko czasem w końcu się tak domyślić tak naprawdę, co oni tam rzeczywiście zmienili, tak w 100%, ale najważniejsze tutaj w tym jest to, że no odpowiadałem nam na te pytania, więc ogólnie zacznijmy sobie może od pierwszego pytania, które się wiąże właśnie z matchmakiem KVK. System dobierania graczy w trybie KVK wymaga poprawy. Nie ma wystarczającej przejrzystości co do tego, jak działa ten system. A różnice statystyczne między obozami mogą być zbyt duże, co wpływa na ogólne wrażenia z rozgrywki. No i tu mamy odpowiedź od razu Lilith. Dziękujemy za opinię. Szczerze przepraszam za niezadowalające wrażenia, jakie niektórzy gracze mieli podczas ostatnich rozgrywek KVK. Jeśli chodzi o kwestię przejrzystości danych, stwierdziliśmy, że dane, które najbardziej interesują gubernatorów, często nie są tymi, które faktycznie używamy do dobierania graczy. No i to byłoby dużo by miało znaczenie, no bo wiecie jak się skończył KVK 9.3 ostatnio, wiecie jak moje KVK wyglądało z dobieraniem, czy już na starcie było wiadomo, że my KVK przegramy i czy byśmy nie walczyli, czy byśmy robili farm KVK tak 9.3, to nie wiem w ogóle jak do tego w ogóle podejść, nie? Ale ogólnie dużo było takich sytuacji, gdzie KVK były właśnie niedobre i bardzo często wcześniej się już kampy dogadały, dwa kampy najlepsze, potem się między sobą dogadali co do tych wszystkich związanych nagród, no i pozostałe dwa kampy miały ogólnie w 4 literach, no u nas tak akurat było, nie? Ale lecimy dalej, bo tu mamy dalszą odpowiedź. Nasz rzeczywisty algorytm dobierania graczy opiera się przede wszystkim na następnych czynnikach, od najwyższego do najniższego priorytetu. Ogólnie postępie aktywnych gubernatorów, liczbie aktywnych gubernatorów na otwartym polu, ostatniej szczytowej mocy, aktywności gubernatorów, ostatnich wynikach bitwy aktywnych gubernatorów oraz postępach w technologii kryształowej, a także innych istotnych danych, ponieważ jedyne dane te nie są łatwo dostępne. Wielu gubernatorów skupia się bardziej na szerszych czynnikach, takich jak całkowita moc królestwa, historyczne punkty za zabójstwa, często spowodowane to, że mecze wydawały się bardziej nierówne niż były w rzeczywistości. Planujemy udostępnić więcej danych związanych z dobieraniem graczy za pośrednictwem zestawu narzędzi Rise of Kingdoms, aby gubernatorzy mogli lepiej zrozumieć czynniki wpływające na wyniki dobierania graczy. Ok, lećmy dalej. Z kolejnym, drugim pytaniem. Wraz ze spadkiem liczby Super Imperium Kingdoms rejestracja KVK jest zbyt częsta. Czy rozważacie zmniejszenie częstotliwości rejestracji KVK i zwiększenie liczby map? Większość liczba królestw w puli matchmakingowej mogłaby poprawić jakość matchmakingu. No i tutaj z jednej strony mają rację, ale z drugiej strony no samo społeczeństwo wymagało od Lilith, żeby te KVK były krótsze, żeby kiedy po walkach z Kinglandu mamy tam gdzieś 2 tygodnie, potem właśnie tak jak ja teraz jestem na takim etapie 2 tygodnie czekania, no to ludzie mówili, żeby to było szybciej, żebyśmy mogli wrócić wcześniej do domu, wcześniej gdzieś tam migrować, zacząć rekrutację, wiecie, nie wiem, jakby Legeny był szybszy w Home Kingdoms. Ludzie tego chcieli, taki był przez chyba
pamiętam parę miesięcy o tym mówiono, Lilith to zrobiła, a teraz piszą, żeby to zrobić w drugą stronę. Dla mnie to już jest w ogóle powalone, nie? No ale okej, trochę ma tam jakieś znaczenia, bo niektóre królestwa się tam porozwalały, no ale też ogólnie ten matchmaking, to co Lilith zrobiła w tym roku, bo tak to trzeba powiedzieć, że w tym roku, pod względem tych dobierania, wiecie, że te dobierania były bardzo dziwne. Ja po swoich KV-kach też w tym roku grałem, żeby was nie skłamać, raz, 2, 3, może w tym będzie 4 KV-ka powinny być w tym roku. Więc i powiem wam, że to jest, mi się zdaje, wystarczająco w jednym roku gdzieś zagrać 4, 5, okej, ale wiem, że niektórzy grają, chyba więcej nawet potrafią zagrać. Ale kurczę, no nie wiem, no ja to, mi ciężko to odpowiedzieć na pytanie, gdzie z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie, oni tak słuchają się tych... dobra, zobaczmy co odpowiedzieli. Wcześniej dostosowaliśmy częstotliwość KVK, ale opinie gubernatorów i dyskusje w społeczeństwie wykazały szeroki wachlarz opinii na temat tej zmiany. W najbliższej przyszłości przeprowadzimy kolejną ankietę dotyczącą częstotliwości i rejestracji KVK, aby zebrać więcej opinii gubernatorów. Na podstawie wyników ankiety wprowadzimy zmiany, które lepiej odpowiadają potrzebom społeczności. Czyli jedno mogę powiedzieć że z tego co widzę po ostatnich, jakby tak powiedzieć, KVK, to KVK, gdzie jest 6 kampów, jakby trochę wymarło, nie? Mało KD chce to grać, taki powiedzmy na jakiś bardzo dobry KD, nie? Teraz chyba nie wiem, czy na Orlean się chyba zapisały te, co będzie, ostali takie bardzo duże KVK i w poniedziałek będzie już wykazane, jak tam się ich dobrało, bo tydzień temu mi się nie dobrało. Mówię tutaj m.in. o 2359 i 2728. I tam też to jest 1903, no będzie taki duży KVK, ale o tym wam zrobię oddzielny filmik. Oni chyba na Orlanie się zapisali, więc tam no będzie co robić w tym Orlanie. No ale faktem tych KVK głównie się wybiera te 4-kampowe, nie? No i tutaj co tu mamy jeszcze? Kolejne mamy jeszcze pytanie. No bo tu mamy jeszcze chyba 2-3 pytania, jak dobrze pamiętam. Tak, bo tu tego trochę było na dole, tak. Okej, lecimy dalej. Nowa technologia kryształowej zwiększa przewagę liczbową. Nasze królestwo ma mniej mieszkańców i często ma trudniej w walce z większymi królestwami. No tutaj nie wiem, może być tu chodzi o zwiększenie oddziałów. Ja uważam, że technologia KVK, poza tym co oni mają wprowadzić z tym dodatkowym damage'em, poza redukcją i damage'em, jest ok dla nowa KVK, więc tutaj to co tutaj goś pisze, to tak, nie wiem, no będę miał przyjemność za niedługo pograć troszeczkę na CDD i zobaczyć jak to wygląda. Może nie jakiś pełny open, tylko tam akurat altary, ale no powiem wam, że dla mnie to, kurde, no nie, panowie, no panie. No nie, no moim zdaniem KVK, jeżeli nie zmieniliby tego właśnie z tym, że mam dodatkowe jeszcze obrażenia mają gracze, którzy więcej spendują, czyli tam już na Pass 7 i Kingsland raczej będą mieli to, tylko zostawili te defensywne tematy, no to ta KVK technologia jest ok, no ale tutaj widzę, że ktoś popłakał się. Jesteśmy świadomi zmian na polu bitwy spowodowanych przez nową technologię kryształową, tak? W przyszłości planuję dostosować wagę aktywnej populacji gubernatorów w algorytmie dobierania graczy, aby lepiej dostać się do obecności środowiska KVK. O, taka odpowiedź, wiecie, żeby im tylko dać odpowiedź, jak na moje. Podczas dobierania graczy należy lepiej zadbać o równowagę obozów. Należy unikać sytuacji, w których jeden obóz jest nieproporcjonalnie silny lub słaby. Na przykład 3 silny, 1 słaby lub 3 słaby i 1 silny. Dziękuję za sugestię. Nasz algorytm dobierania graczy uwzględnia przede wszystkim ogólną równowagę statystyczną. Rozumiem jednak, że perspektywy gubernatora, nawet jeśli obóz składa się z wielu królestw i jest zrównoważony statystycznie, nadal może być trudno konkurować z obozem imperialnym królestw, czyli imperium. Opowiadam w statystykach, w przyszłości planuję dostosować algorytm, aby uwzględnić takie sytuacje, dążyć do bardziej zrównoważonego składu obozów. Na przykład osiągać równomierny rozkład 4 obozów lub przynajmniej równowagę 2 silne, 2 słabe. No, próbuję to chyba zrobić od jakiegoś czasu, ale na razie chyba nie wychodzi. Niektóre KVK i wychodzą, niektóre nie. No, to jest taki ciężki temat. No i teraz będzie takie rzecz, która dość elektryzuje ostatnio, nie tylko wiem, że widzów, ale też elektryzuje content kreatorów. Bo to jest temat, który od początku roku się u nas przebija i to jest, przypuszczam, że to nie zostanie odpuszczony temat, bo to jest bardzo ciśnienie duże na to.
Piloci mają ogromny wpływ na obecny ekosystem KVK. Bez nich trudno jest utrzymać konkurencyjność, ale poleganie na nich utrudnia również utrzymywanie stabilnej, wspólnej społeczności. No i tu mają rację. Wkrótce dodamy funkcję ograniczenia czasu trwania szału wojennego, którą mamy nadzieję pomoże ograniczyć zbyt długie bitwy na otwartym polu. Funkcja zostanie przestosowana przez pionierów w kilku nowo otwartych KVK. Na podstawie opinii graczy i wyników testów wprowadzimy dalsze ulepszenia, zanim udostępnimy ją wszystkim królestwom. Ponadto będziemy kontynuować eksperymenty z zastosowaniem środowiska pola bitwy, tempa KVK, aby złagodzić wpływ pilotowania w ogólnym ekosystemie wojny. Czyli mają jakiś tam plan na to, czyli co? W jaki sposób tych pilotów wyeliminować, żeby na przykład ktoś sobie nie... No ale nawet, że będziemy mieli walk, a ktoś nie będzie mógł grać, to i tak oni załatwią tego pilota. Więc to jest takie, nie wiem co chcą zrobić, ale może to... Może chcą, wiecie, może chcą wyeliminować pilotów, żeby, nie wiem, Z5 Kingslandy nie trwały tam po 3-4 dni, czy tam nawet tydzień jak w Imperiach. Tylko po prostu trwały dużo krócej i żeby gracze mogli grać, a nie piloci. Chociaż nawet znam paru takich graczy, którzy i tak na przykład oni nie zagrają, tylko zagrają jego piloci, nie wiem, pas 7 się otworzy, czy pas strefa 5, Kingsland i oni na przykład nie mogą i grają jego piloci tak i tak, więc nie wiem, czy to jakieś ograniczenia wnosi, no nie wiem, no co widać, że coś próbują, ale chyba moim zdaniem troszeczkę nie wtedy droga. Czy można poprawić mechanikę nagród w KVK? Obecnie koszty przegranej są zbyt wysokie i wiele królestw stara się zapewnić sobie bezpieczny wynik poprzez dyplomację i to jest prawda. Bardzo dużo królestw w tym roku coś takiego robiło i nie wiem, czy też się z tym spotkaliście, ja się z tym spotkałem 2 razy, że układali sobie KVK tak pod siebie, czyli te królestwa, które były najmocniejsze, po prostu ułożyły sobie tak, zostały zmyślone jakieś fake toksyczności między królestwami, że nie będąc danym królestwem, bo gdzieś tam jest toksyczność, w drugim nie będzie, bo ponoć zdradziło, no i tak sobie ułożyli KVK. Tak było w przypadku u mnie, ale wiem, że w niektórych królestwach też takie sytuacje były, że było wszystko dogadane, potem nagle zaczęli coś kombinować, no bo im się nie podobało DKP, albo były, wiecie, kombinowania DKP podczas gdzieś tam obijania marszy, no miliardy powodów, byleby po prostu DKP było na ich stronę, żeby mieć gwiazdę, nie? Jest bardzo dużo takich dyplomatycznych rozwiązań, które wcześniej się ugaduje, a potem się jakoś tam wykorzystuje, stara się podbić dane statystyki, żeby być na przykład pierwszym, bo już gdzieś tam się czuje, że ten Kingsland będzie mało grywalny, tak jak było u nas. My Kingslandu w ogóle nie mieliśmy, więc no, mają tam jakieś swoje podejścia, ale nie będę ukrywał, że to jest coś, co jest w ostatnim czasie bardzo nagminne w KVK. Mamy odpowiedź, dziękujemy za opinię i sugestie. Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych Lost Kingdoms dyplomacja prowadzi do gwarantowanych zwycięstw, co nie jest zgodne z zamierzonym przez nas rozgrywką. Obecnie analizujemy zmiany w systemie nagród KVK, aby ograniczyć takie sytuacje i poprawić ogólne wrażenia z gry Lost Kingdoms. Więc jeszcze go podamy po potwierdzeniu naszych planów z Dev Face to Face. Czy to, co wam mówiłem, że więcej informacji a propos tych wszystkich aktualizacji będziemy mieli troszeczkę później. A teraz przejdziemy sobie może do... sekundkę, tylko tego Discorda tu przerzucę. Dobra, tu mam. Przejdziemy sobie do eventu. W sumie stwierdziłem, że fajnie będzie tutaj zrobić też z wami tutaj na odcinku opening takiego fontany marzeń. Ogólnie mi się wydaje, że bardzo fajnie to wygląda w tym roku. Dużo lepiej wyglądają te zmiany wizualizacyjne. Też fajnie, że tutaj będziemy mogli sobie no, te raporty też pokazywać. To jest coś fajnego. Nie wiem, czy to akurat będziemy mogli, jakby tak powiedzieć, czy to się uda zdobyć, no ale też słyszałem z tego, co ludzie pamiętają z poprzedniego i z tego, że w tym sklepie, czekajcie, to będzie tu? Tak, że oni podwyższyli te tikety, nie? Że kiedyś takie tikety nie były tutaj w ogóle te 3-dniowe to nie chcę w buty wsadzą, to powinni wyrzucić, nie? Nie powinno być tego w dropie w ogóle.
Oczywiście jak się zalogujecie codziennie, to będziecie dostawać prezenty za zalogowanie. Tutaj jeszcze mogę zdobyć raz, 2, 5, 7 monet, ale chciałem już tu przy tych 28 wam to po prostu dograć z Fontanny Marzeń odcinek o tych nowościach. Ja osobiście no coś takiego mam tylko w wersji tej wodnej, więc raczej jakby to wylosować albo miał tam gdzieś tam dropnąć, to bym już to nie poszedł. Więc mamy tutaj parę takich tych, to nie wiem, czy to zmieniać, mam wersję tą fioletową. Chciałoby się wiadomo wydropić któreś z tych. Czekajcie, którą miałem tu wersję? Tego nie mam, przepraszam, tego nie mam, to mam. Tak, tylko że to mam wersję wodną i tego też nie mam. No i zobaczymy, czy się uda coś dropnąć, spróbujmy. Może będzie akurat jakieś szczęście. Oczywiście, że nie będzie szczęścia. To jest Lilith. Aha, tu musisz zainwestować. No i 3 dniówkę mi dają. O Boże, dlatego ja uważam, że te 3 dniówki w ogóle tam nie powinno być, nie? No nie, ja pierdzielę, nie. To jest taki bullshit, nie? Tych 3 dniówek w ogóle tam nie powinno być, nie? Nie powinno być w ogóle tych 3 dniówek, nie? To jest któryś raz, gdzie zdobywam 3 dniówkę, nie? Ktoś, kto chce się bawić takie bajery i wrzucić w to pieniądze, to powodzenia, ale ja nie polecam wyrzucania tutaj pieniędzy w to jakichś większych. To, co ja tam dałem, to jest max. Nie będę tutaj się prosił ich o jakieś te, bo jeszcze jedna z tych. No, i etykiety. No, i idziesz do sklepu. Idziesz do sklepu, masz 2600 i sobie możesz kupić maksymalnie kwiatka, nie? Ale to jest. No i to chyba też podwyższyli z tego co widzę, bo chyba to wtedy kupowałem. I dostaliśmy 3 dywki, które są od dupy rozbić, nie? To jest kolejny po bazarze, co jest skamem, nie? Trzeba wydać naprawdę duże pieniądze, bo tak widzicie, tu kupiłem dwa te podstawowe pakiety, kolejne to są już tam 7, po 95 zł, potem będzie 200 i 300, to jest skam, nie? Dla mnie to Fontanna Marzeń to jest skam, nie? No, to już nie będę leczył. Ale nie będę wam sobie mówił, że to fajnie to wygląda, ale żeby zdobyć to naprawdę trzeba być jakimś dużym welem, bo moim zdaniem to wywalanie tego to... No i co, ja mam za te etykiety sobie z przyspieszenia kupić, czy zostawić? Nie, bo one chyba znikają. Tak, one znikają chyba po tym. Bilety utracone. No, czyli jak nie zdobędę przez najbliższe tam parę dni przez logowania, nie zdobędę tutaj z tych jeszcze 7, no to pójdą w niepamięć, nie? Boże, no, jest to skam, no. Ale kto chce, nikomu nie zabronimy, nie? Jeżeli chcecie, to inwestujcie w to. Ja nie będę polecał jakichś dużych inwestycji, bo uważam, że no, jest to lekki skam. Wyślemy mu tutaj też oddziały, a nie, bo wszystko zbiera. Dobra, nieważne. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że byliście. Dzięki wielkie, że sobie tutaj też odsłuchaliście, jak te Q&A z deweloperami wyglądają. No i zobaczyliście, jak Fontanna nie oddaje. No. Może odda przez kolejne dni logowania. Zobaczymy. Tutaj niby 50 za 50 to jest jeszcze 4, ale to jest już kolejne wydawanie pieniędzy bez sensu, nie? To już lepiej zostawić na KVK. No. Trzymajcie się, ekipo. Do zobaczenia. Hejo.